Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Yerba mate to coś, co wciąż inspiruje nas do coraz to nowszych poszukiwań i odkrywania smaków. Dziś pokażę Wam najbardziej popularne kraje, a właściwie yerbę pochodzącą z najbardziej znanych krajów produkujących yerba mate. Mamy Brazylię, mamy Argentynę i Paragwaj. Porównamy sobie smakowo, jak się różnią. No i może dwa słowa na temat tego, dlaczego ten smak się tak różni. Na pewno wiecie, że yerba mate to jest roślina jeszcze półdzika. Nie do końca udaje się ją uprawiać na plantacjach. Robi się to jak najbardziej, ale ona jest oporna. Tutaj różni biotechnolodzy, genetycy, biolodzy, botanicy i całe rzesze naukowców próbują wytworzyć jakieś odmiany, które będą bardziej, powiedzmy, chętne do nizinnych upraw, ale yerba mate to jest wciąż roślina, która najlepiej ma się w klimatach górskich. Tam oczywiście za mało miejsca, żeby zakładać duże plantacje, więc zbiera się najczęściej dziko rosnącą albo z jakichś niewielkich plantacji. Ta cieszy się najlepszym smakiem, najlepszą jakością. Dlaczego te trzy kraje? Sama yerba, czyli ostrokrzew paragwajski, rodzimie pochodzi z Paragwaju i tamtych okolic, ale oczywiście te trzy kraje mają dla siebie po kawałku tego yerbowego tortu, czyli tego obszaru, gdzie yerba rosła naturalnie i gdzie udaje się ją z powodzeniem uprawiać. Jest to tropikalna roślina, która najlepiej właśnie się ma pomiędzy 18 a 30 równoleżnikiem na tej półkuli. No i tam rośnie najlepiej, no i właściwie tylko tam rośnie. Udaje się ją gdzieś tam, powiedzmy, zasadzić, ale plantacje tylko i wyłącznie tam. Jak się taką yerbę uprawia? Drzewka. Na pewno widzieliście, gdzieś sobie szukaliście, jak wygląda plantacja yerba mate. Jeśli by nie przycinać tych drzewek, to one osiągają nawet do 13 metrów wysokości. Ale yerba jest raz, że się zbiera te liście, więc siłą rzeczy się ją przycina, ale przycina się ją też dla nadania odpowiedniego kształtu i żeby nie wyrosła za duża, więc tak około 4-5 metrów mają te drzewka, rosną sobie w rzędzie. Kiedy plantator zamierza przeprowadzić zbiory, a robi to około co 2 lata, czasem co 4, jeśli to są takie, powiedzmy, dziksze rośliny jeszcze, rozściela się pod drzewem taką plandekę wielką i obcina jak leci. Po prostu gałązki się tnie, nie za grube, ale jest to jeszcze w ogóle nie segregowane. Obcinają wszystko na tę plandekę, zawijają w takiego wielkiego tumoka i te tumoki układają na ciężarówkę, wiozą do fabryki, gdzie yerba jest przetwarzana. Trzeba zauważyć, że konkretne marki, które możecie znać tutaj z rynku, z spółek sklepowych, często nie mają swoich takich bardzo rozległych plantacji. Działa to troszeczkę tak jak u nas skupy rolnicze, prawda? Każdy sobie uprawia tam, powiedzmy, pszenicę i wozi ją do skupu. Tak samo właśnie te największe marki bardzo dużą część yerba mate skupują od pomniejszych jakichś plantatorów, farmerów, którzy nie mają, powiedzmy, fabryki i sposobów obróbki, ale mają te plantacje i bazują na skupie, bo sami nie byliby w stanie doprowadzić yerby do takiego właśnie już rynkowego, handlowego stanu, i sami tego pakować, nie mają jakiejś swojej marki, po prostu sprzedają. Jeśli ta yerba jest odpowiedniej jakości, wtedy taka duża firma to kupuje, ocenia i wycenia i później robi swoją własną yerbę już pod swoim własnym logo. Tak mniej więcej to działa. Każdy sobie uprawia po swojemu, ale każdy robi to w jedyny istniejący właściwie sposób, bo można jakieś drobne różnice wprowadzać, ale tak jak mówiłem, oporna jest to roślina. Taka yerba mate po zebraniu, w ten wielki tumok trafia więc do skupu, krótko mówiąc do fabryki i następuje pierwszy etap bardzo ważny w produkcji yerba mate, czyli przerwanie fermentacji. To tak jak w herbacie. Żeby pozostała zielona, musi zostać zniszczona fermentacja enzymatyczna, zatrzymana, w ogóle oksydacji nie ma. I siłą rzeczy wysoka temperatura jest do tego potrzebna. Pamiętacie, jak to w herbacie? Robi się to na mokro, na sucho i tak dalej. Yerba mate ma swój jeszcze zupełnie inny, opatentowany sposób przetwarzania. Wyobraźcie sobie taśmociąg, taki dziurawy, fajny, na którym te liście się przesuwają i przechodzą przez żywe płomienie. To nawet nie jest podgrzewanie, to jest po prostu one przechodzą przez ogień. I dzięki temu trwa to bardzo krótko, około 20-30 sekund, zależy też właśnie od firmy. Każda ma tam swoje własne prywatne receptury, stąd też się właśnie różnią smakiem yerba mate pochodzące nawet z tego samego kraju, bo każda przetwórnia leciutko sobie gdzieś tam zmienia i wymyśla swój ulubiony sposób
przetwarzania. Ale no, są to takie niuanse, które nie zawsze da się wyczuć na pierwszy rzut języka, że tak powiem. Taka yerba mate przechodzi przez te płomienie i tutaj pierwszy właśnie etap już wpływa na smak. Trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest bardzo sprytny sposób, ponieważ tak krótki kontakt z ogniem sprawia, że wnętrze listków nie nagrzewa się do takiej temperatury, która mogłaby zniszczyć wszystko, co jest cenne tam, ponieważ temperatura rozkłada kofeinę, rozkłada no, wszystko, co jest fajne, witaminy, polifenole, no niszczy po prostu. Stąd powierzchnia listka przechodzącego przez te płomienie potrafi się zagrzać do ponad 400 stopni Celsjusza, dzięki czemu niszczą się drobnoustroje, wszelkie jakieś paskudztwa, które zbierają się na listkach w czasie uprawy, ale wewnątrz listka temperatura nie przekracza 60 stopni, co pozwala zachować właśnie wszystkie niezbędne substancje. I tutaj wysokość tego płomienia jest istotna, bo raz, yerba może przejść przez żywy ogień i wtedy ma mniej dymny posmak. Dwa, może przejść przez troszeczkę niższy ten płomień, gdzie już się pojawia dym i może już nabrać wstępnego dymnego posmaku. To każdy tam po swojemu jakoś balansuje. Później yerba mate jest przekazywana do dalszej obróbki. Różne rzeczy się z nią tam robi. Należy najpierw pozbyć się tych gałązek, same listki się, to oczywiście maszynowo. Listki zostają tam od tych wielkich badyli oddzielone, później są selekcjonowane, siekane, suszone. Robi się to na różne sposoby. Jeden, na który warto zwrócić uwagę, bo to możecie przeczytać też na opakowaniach yerba mate, słowo barbacoa. To jest taki najbardziej tradycyjny sposób, który stosowali jeszcze Indianie. Przypomina to trochę tutaj taką naszą europejską wędzarnię, czyli po prostu no, komin, konstrukcja, w której znajduje się coś, co wędzimy, w tym przypadku yerba mate, i tunel, przez który doprowadza się ciepłe powietrze prosto z ognia. Ten ogień oryginalnie właśnie pochodzi od spalania drzewa. Teraz w przemyśle używa się często już gazu, ogrzewa się to gazem, ale tradycyjnie w barbacoa właśnie ciągle robi się to drewnem. Co ciekawe, często ci mali plantatorzy przeprowadzają ten proces jeszcze u siebie przed dostarczeniem yerba mate do skupu. Tylko że no tutaj trudno znowu ujednolicić, każdy znowu po swojemu, no i potem jedna fabryka ma różne rodzaje yerby, więc jest to raczej rzadsze. Ale ten proces daje właśnie bardziej taki dymny i podprażany smak. Również różnica jest w tym, jak długo yerba mate jest suszona i również w tym pierwszym etapie palona. Im bardziej żółte listki widzicie, im mniej zielone, tym dłuższy był proces suszenia i palenia. Ona wtedy zmienia swój smak. No i docelowo mamy później już tą czarną yerbę paloną zupełnie, która już w ogóle nie ma takiego typowego yerbowego posmaku. Ten proces jakby kończy termiczną obróbkę yerba mate. Następnie, kiedy już to jest wszystko wysuszone, tutaj może ktoś pomyśleć, że jest to irracjonalne, oddziela się listki od gałązek po to, żeby je zmieszać ponownie. Tu oczywiście w międzyczasie yerba mate przechodzi jeszcze taki proces, który ją uszlachetnia, czyli leżakowanie. Te najlepsze yerby leżakują w jutowych worach zwinięte nawet 2 lata, ale przeciętnie trwa to około pół roku. I yerba mate później jest już właśnie przetwarzana czy to na elaboradę, czy to na despaladę. Mamy same listki i mamy same gałązki i musimy to zmieszać z powrotem. Dlaczego się to robi, że się oddziela gałązki od liści, żeby je zmieszać z powrotem? Otóż chodzi o zawartość procentową tych listków i gałązek. Każda plantacja, każda firma ma swój no tam charakterystyczny stosunek listków do gałązek. No i również, jak wiadomo, despalada około 10% badyli, elaborada już 30% w górę. No i żeby móc to kontrolować, po prostu trzeba to rozdzielić i zmieszać znów we właściwej proporcji. To tłumaczy również, dlaczego despalada jest droższa, ponieważ no, więcej liścia jest, który jest cenny. Badyle są bezwartościowe, więc im więcej jest bezwartościowych badyli pomieszanych z cennymi liśćmi, tym niższa cena. Im więcej czystego liścia, tym cena wyższa. Zauważcie, porównajcie sobie na rynku, despalada zawsze jest droższa. No i mocniejsza, więcej badyli, więcej kofeiny zostaje w liściach, które nie trafiają do tej mieszanki, czyli łatwiej się pije, ale mniej to pobudza. Skupmy się na samych konkretnych smakach i yerbach. Jak sami widzicie, na początek mamy tutaj brazylijską, która jest bardziej, właściwie Brazylia słynie ze swojej Chimarrão, tej mielonej yerba mate, ale nawet wąchając Chimarrão i oglądając jej
kolor, widzicie, że jest ona bardzo świeża, zieloniutka, ma taki ziołowaty posmak, trochę pokrzywa, jakieś liście drzew, jakaś brzoza, taki właśnie świeżutki aromacik. Jak spojrzycie na sam susz, brazylijska yerba mate, ta akurat nie mielona, jest bardziej zielona, bardziej żywa, czyli wspomniany proces palenia, suszenia jest krótszy i tutaj mamy bardziej zieloną barwę, przez co właśnie mniej dymny smak, bardziej taką ziołową, świeżą nutkę. Z kolei Paragwaj i Argentyna to są już yerby trochę bardziej do siebie podobne, bardziej żółte listki, ale jak zauważycie, argentyńskie listki są większe i również troszeczkę mniej dymny posmak. Tu się już z kolei balansuje tym sposobem suszenia. Co prawda liście mają właściwy kolor dla tego regionu, ale są większe, bardziej świeże, bardziej takie w posmaku mineralne. A oni tam sobie nie aż tak bardzo cenią ten dymny posmak, który jest tu wyczuwalny, zdecydowanie bardziej niż w tych brazylijskich yerba mate, ale nie jest to jeszcze Paragwaj, który właśnie słynie z tego, co wszyscy wyczuwają w yerba mate przede wszystkim, że to jest dymne, że to często przypomina papierosy, dym nikotynowy wręcz. Właśnie o to chodzi w Paragwaju i tam są marki, które wręcz na to stawiają przede wszystkim. Listki drobniejsze, więcej pyłu, yerba mocniejsza. Paragwajska yerba mate, z tą zdegustuję na początek, ponieważ z tą macie najczęściej kontakt jako początkujący yerbiarze. Jest to jedna z najpopularniejszych produkcji i najwięcej właśnie takich marek paragwajskich trafia w Wasze ręce na początku. Jak widzicie, jest to yerba najdrobniejsza, najbardziej pylasta i przez co najbardziej nadająca się do wielokrotnego zaparzania. Tu oczywiście yerbę się zalewa, póki smakuje, a ona smakuje najdłużej, ponieważ tu nawet widać, że większość suszu została jeszcze na dnie, napiła się już wody, ale jakby no nie zawędrowała do góry, jest najodporniejsza na bardzo dużą liczbę zaparzeń. O chwilkę stała, naciągnęła mocy. Pamiętajcie, że yerbę, gdy się pije, to się upija i dolewa. Kiedy ona długo stoi, robi się cierpkawa. Nieco tej cierpkości wyszło, ale to jest właśnie tradycyjny paragwajski smak. Intensywnie dymny, zupełnie nieświeży, taki bardzo yerbowy. Cierpkość i gorycz rozlewają się po ustach w późniejszym etapie. Na początku uderza właśnie ten taki charakterystyczny dym yerba mate. To jest trudne do opisania, ponieważ kiedy ktoś słyszy o dymnym smaku, wyobraża sobie coś wędzonego, a to nie jest to. Tutaj nie używa się drewna wędzalniczego, nie ma tego posmaku, aromatu wędzonki, tylko no coś, co da się właśnie nazwać dymnym posmakiem, ale no, trudno to inaczej opisać, ale pamiętajcie, nie spodziewajcie się czegoś wędzonego. Mocna, pylasta. Często o to pytacie, dlaczego tyle tego pyłu dostaje się do ust. Akurat w paragwajskich yerbach o to chodzi. W ogóle w yerbie o to chodzi. Pył jest mocny, pył jest fajny, pył jest smaczny. Jeśli Wam przeszkadza, wybierajcie yerba mate, która jest mniej pylasta. Płuczcie ją, używajcie innych bombi albo w ogóle paście to w filtrach, jeśli chcecie, dla smaku i dla działania, ale pył jest ok. Przez bombiję musi to przelecieć, bo no, takie drobnostki zmieszczą się w każdą dziureczkę, no i tutaj no, nie wiadomo jaką bombiję będziecie mieli i tak ten pył do Was trafi. Jeśli nie lubicie pyłu w yerba mate, Paragwaj odradzam. Jeśli nie lubicie dymnego posmaku w yerbie, Paragwaj odradzam. Jeśli lubicie taką klasyczną, tradycyjną yerba mate, mocną, bogatą w kofeinę i z charakterystycznym smakiem yerby, Paragwaj jest dla Was. Najbardziej taka typowa, no i twarda, mógłbym powiedzieć. Twarda yerba po prostu dla yerbiarzy. Następna, Argentyna. Tutaj, jak widać, listki większe, napar ciutkę jaśniejszy. Wszystkie to są oczywiście elaborady, stąd jakby tego nie będziemy porównywać. Tak, tu już zupełnie inna nuta. Również dymna, ale mniej. Słabsza. Bardziej jest taki smak yerbowy, ale nie jest tak cierpka, tak gorzka, nie jest taka ściągająca wręcz, nie jest dymna.
świeższy posmak. Zdecydowanie mniej pyłu czuje się w ustach. Jest godna polecenia właśnie dla tych, którzy tego pyłu nie lubią, dla tych, którym ten smak nie do końca leży. Posmak jest bardziej taki mineralny. Zwróćcie uwagę, co pod tym słowem się w ogóle kryje, mineralny. Taki trochę żelazisty nawet, no chociaż nie do końca, to są takie niuanse. Zależy też od marki, ale może dlatego, że nie ma tutaj tego dymnego posmaku, który jest w Paragwaju, wyczuwamy inne nutki, które są stłumione i tutaj nie są stłumione, więc je czujemy. Polecam na pewno, w ogóle to polecam skosztować każdej, ale polecam osobom, którym akurat ta ostrość yerba mate z Paragwaju nie leży. Mniej pyłu, mniej kofeiny, łatwiej się pije, mniej szlamu w ustach, że tak powiem, mniej tego takiego typowego posmaku yerbowego. Wyśmienita. Ostatnia, bardziej zielona, bardziej liściasta, bardziej świeża yerba mate z Brazylii. Tak, tutaj bardzo taka ziołowa nuta. Nie mylić z yerbami z dodatkiem ziół, ponieważ nie są to konkretne zioła, tam w stylu tymianek, melisa, mięta, różne rzeczy się dodaje. Tutaj również, tak jak przy tym dymnym posmaku, trudno opisać zieloność inaczej tego smaku niż właśnie coś takiego ziołowatego. Żadnych konkretnych ziół, no najbardziej pokrzywa. Jeśli piliście napar z pokrzywy, jest to taka świeżość liścia. Nie ma zupełnie tego dymnego posmaku. Jest przyjemna, taka niecierpka, nienachalna, lekka. Bardzo łatwo się pije, bardzo mało dymu, bardzo mało pyłu, a zarazem inna nuta smakowa, zupełnie taka bardzo świeża, wręcz orzeźwiająca, bym powiedział. Jest ona również trochę słabsza, jeśli chodzi o właściwości pobudzające. Szybko się dość przeparza, w sensie takim, że się kończy po prostu. Przeparza, no te liście wypuszczają z siebie dość intensywnie wszystko i tam któreś tam już z rzędu parzenie, no niestety wymaga świeżego suszu albo dosypania suszu. Jest to raczej yerba, której nie pijemy cały dzień, bo no nie są aż tak te liście wytrzymałe. Zieleńsze, bardziej świeże. To godne jest polecenia każdemu, komu w ogóle ta dymna nuta nie pasuje. Jeżeli chcecie zacząć przygodę z yerba mate, no to skosztujcie wszystkich i wybierzcie, w którą stronę smakowo najbardziej Wam to leży, a później testujcie marki z konkretnego kraju i tam znajdźcie swoją ulubioną. Trudno mi polecić coś na początek dla Was, bo po prostu nie wiem, co lubicie. To już jest kwestia zupełnie prywatnego gustu. Czy ktoś woli ten pył, woli dym, czy woli raczej świeżość, mało pyłu, mniej kofeiny. Kosztujcie. Yerba mate nadaje się, myślę, że do degustacji na długie tygodnie właściwie, bo jest tego tyle, że nie wiem, czy ktoś jest, kto zna i rozpoznaje każdą już konkretną markę z każdego kraju. Zachęcam do kosztowania, do próbowania i do zobaczenia na naszej stronie czajnikowy.pl.